Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was z Kanady. To jest oficjalny pierwszy film z Kanady. Przepraszam Was bardzo za to, że tak długo mi to zajęło, bo w zasadzie ponad miesiąc, zanim przygotowałam ten film. Ale gdy tu przyleciałam, byłam tak bardzo skoncentrowana na tym, żeby jak najszybciej się ogarnąć ze wszystkim, żeby jak najszybciej zacząć pracować, załatwić wszelkie formalności, że byłam tak skoncentrowana na tym, przede wszystkim na swojej pracy i na organizacji, i filmy były po prostu na drugim planie. Ale nagrywam dzisiaj. Dzisiaj mam wolną niedzielę, więc przyjechałam specjalnie na bazę, żeby specjalnie nagrać w swojej ciężarówce dla Was film. Więc zaczynajmy. Po pierwsze, to po co tutaj przyjechałam tak w ogóle? Często widzę, że ludzie pytają się mnie, po co ja w ogóle przyjechałam do tej Ameryki. Po co? No bo część z Was wie, że to było zawsze moje marzenie. Od wielu lat było to moje marzenie, przyjechanie Stanów, przyjechanie ogólnie Ameryki ciężarówką. Wiele lat do tego dążyłam. W końcu mi się udało dostać pozwolenie na pracę, więc przyleciałam tutaj i co mnie tu spotkało? Właśnie. Przyleciałam 4 września do Toronto i co? I w Toronto zamierzałam wszystko sobie zorganizować. W okolicach Toronto też miałam opatrzoną firmę, dla której chciałam pracować. I co? Spotkało mnie jednak wiele przeszkód. Chyba też może dlatego tak było mnie mało na Instagramie i na Facebooku, bo miałam bardzo dużo przeszkód. Wszystko mi poszło też tak naprawdę nie po myśli. A ja jestem taka, że jednak lubię raczej tą pozytywną stronę, zawsze wszystkiego pokazywać u siebie na profilach, nie chcę jakoś tam narzekać i tak dalej, więc też byłam skoncentrowana na rozwiązywaniu tych problemów i jak najlepszym wyjściu z sytuacji, dlatego też było mnie mało. No ale właśnie, pierwszy problem, jaki spotkałam po przylocie do Kanady, to była wymiana prawa jazdy. Wymiana prawa jazdy mojego polskiego na prawo jazdy kanadyjskie. Z wszystkimi kierowcami, którymi się kontaktowałam, którzy przyjeżdżali właśnie z Europy do Kanady i wymieniali prawko, schodziło im to przeważnie 4-5 tygodni ze wszystkim i polegało tylko na podchodzeniu do kolejnych egzaminów teoretycznych na osobówkę, praktyczny na osobówkę, później teoretyczny na ciężarówkę, praktyczny na ciężarówkę, jeszcze tam w międzyczasie oczywiście badania i jeszcze do tego egzamin dodatkowy na hamulce pneumatyczne. No i to było tyle. Wszyscy załatwili to w 4-5 tygodni. Na to też byłam nastawiona właśnie, że 4-5 tygodni już będę pracować i okazało się, że drugiego dnia po przyjeździe, pierwszego dnia załatwiłam sobie SIN, czyli Social Insurance Number. Drugiego dnia właśnie pojechałam sobie już załatwiać tą wymianę prawka i spotkałam się z murem po prostu, bo dowiedziałam się, że do końca lipca były właśnie tylko obowiązywały te zasady wymiany prawka, czyli tak jakby Kanada, Ontario do końca lipca uznawało to nasze polskie, europejskie doświadczenie, a od 1 sierpnia weszły nowe przepisy, które mówiły o tym, że żeby jeździć ciężarówką tutaj, nawet jak się ma doświadczenie nie wiadomo jakie z Europy, tak czy tak trzeba przejść cały kurs. Cały kurs miał trwać 100 godzin łącznie teoretycznej jazdy. Już nie pamiętam ile tak naprawdę, ale miał dużo kosztować, bo jakieś 6-7 tysięcy dolarów. Chociaż tutaj już ludzie na profilu pisali mi, że to by było dużo tańsze, no ale z szkołą, którą ja się kontaktowałam, taką cenę mi powiedziała i jak patrzyłam na internecie, jeżeli chodzi o szkolenia dla kierowców, no to właśnie tyle to kosztowało. No ale jeszcze miało to długo trwać, więc ja się po prostu załamałam. Jak usłyszałam to, że już się tak nie da zrobić i że jestem spóźniona tak naprawdę 2 miesiące, 2 miesiące, to się po prostu załamałam. Tak po prostu przez chwilę myślałam, że to już jest koniec, że będę wracać do Polski, że no to bez sensu, przecież nie wydam tutaj na polskie 20 parę tysięcy na szkolenie, na coś co umiem, no bo czego się nauczę tutaj o ciężarówkach. Przecież już tyle lat jeździłam po Europie, więc się załamałam na chwilę. No ale wtedy zaczęłam szukać informacji w innych prowincjach. Okazało się, że właśnie tutaj Quebec, sąsiednia prowincja, dalej działa na starych zasadach, dalej wymienia prawko na starych zasadach, więc od razu z dnia na dzień dosłownie pojechałam do Montrealu. To jest jakieś 600 km, ale w ogóle samochód miałam wypożyczony na tydzień i nie udało mi się odzyskać tej kasy, więc po 2 dniach oddałam samochód, pomimo tego, że miałam opłacone dużo więcej, dużo dłużej. Więc pojechałam do tego Montrealu, do Quebecu
zadowolona, że tutaj już można wymienić to prawko normalnie, szybko. No i przyjechałam do Quebecu, gdzieś tam się z jakimś motelu zaakomodowałam i zadzwoniłam na informację i znowu kolejna ściana, kolejny mur, kolejna kiepska informacja dla mnie, no mianowicie taka, że owszem, wszystko się wymienia tak właśnie na starych zasadach, że tylko podchodzi się do egzaminów bez szkoleń, uznają nasze doświadczenie, ale trzeba czekać na pierwszy termin, na założenie teczki 2 miesiące i nic nie da z tym zrobić. Bo żeby rozpocząć cały proces wymiany prawa jazdy, trzeba było otworzyć teczkę w urzędzie, gdzie w zasadzie trzeba było tylko podać zezwolenie, pokazać zezwolenie o pracę, na pracę tutaj w Kanadzie i tłumaczenie prawka. No, tłumaczenie prawka to jedno popołudnie załatwiłam tutaj. Przysięgłe tłumaczenie prawka na francuski czy tam angielski. No i oczywiście jakieś tam dokumenty i miejsce zamieszkania. Dowód na to, że już gdzieś tutaj się mieszka, czyli rachunek za telefon wystarczył. No i okazało się, że 2 miesiące. I wtedy zaś, Boże, co zrobić? I zaczęłam wtedy dzwonić do Vancouver, do Calgary, w ogóle na zachodnią część wybrzeża, zachodnią część Kanady. No i okazało się, że tam też wszystko działa na starych zasadach, też można wymieniać, ale tam z kolei proces, o ile tam się przychodzi od razu do urzędu i od razu się można z biegu dosłownie założyć taką teczkę, to z kolei tam wszystko się wydłuża, bo oni weryfikują doświadczenie. Także gdybym przyjechała, od razu mogła przychodzić do urzędu, składać wszystkie swoje papiery i wtedy muszę czekać na weryfikację. No i pytam się w jednym urzędzie, ile to trwa. No pani mi powiedzieli, no ciężko powiedzieć, ale co najmniej 2 tygodnie. Zadzwoniłam do drugiego urzędu, pytam się, ile to trwa, ta weryfikacja mojego polskiego prawa jazdy. No 4-5 tygodni, trudno zgadnąć, w zależności od tego, ile mamy pracy, to wszystko będzie trwało. I tak sobie myślę, Boże, 4000 km stąd, samoloty minimum $700, a ja mam jeszcze całe mnóstwo bagażu, więc pewnie jakieś $1000 by mnie to kosztowało. Gdybym chciała jechać na kołach jakimś pociągiem czy autobusem, to też jakieś trwałoby to wszystko, bo nawet nie było jakichś takich bezpośrednich. Znaczy, był z Toronto po pociąg, ale on też ktoś chyba ponad dzień jechał i też kosztował dużo pieniędzy. Więc stwierdziłam, no dobra, to spędzę zaś pół tygodnia straconego na podróż i tam złożę dokumenty i będę znowu czekać nie wiadomo ile na tą weryfikację. To już stwierdziłam, no dobrze, to już zostawię sobie ten termin w Montrealu. 2 miesiące, bo w międzyczasie okazało się, że mogę pracować na polskim prawku. To też była kwestia bardzo sporna, bo w urzędzie właśnie na informacji pani powiedziała mi, wszyscy, którzy tam pracowali na informacjach w różnych urzędach, mówili mi, że mogę pracować na tym swoim polskim prawku. Na ich stronie internetowej z kolei było napisane, że nie można pracować na tym polskim prawku, czyli jeździć zawodowo. I to był wielki spór, czy można w końcu, czy nie można. I w końcu doszłam do tego, po dzwonieniu do wielu urzędów, oni sami tak naprawdę doszli do tego, że na podstawie ustawy, że gdy jest się rezydentem tutaj i to nie można pracować, ale gdy się przyjeżdża na pozwolenie na pracę, tak właśnie jak ja przyjechałam, to można pracować przez pół roku i to było dla mnie taka cudowna wiadomość, że mogę na tym prawku jeździć, że stwierdziłam, okej, to zostaje tutaj. W międzyczasie jeszcze tyle dzwoniłam po tych urzędach wszystkich i w końcu ktoś mi z obsługi, ktoś mi zaproponował, że mogę w innym mieście próbować ustawiać ten termin, otwierać tą teczkę, bo i tak wszystko jest w jednym systemie, a może w jakimś innym mieście będzie szybszy termin i tak się udało właśnie przyspieszyć na datę otwarcia teczki na 11 października. Z 30 na 11 października w mieście Victoriaville. To jest 150 km od Montrealu, ale to tam 150 km, jak 3 tygodnie szybciej praktycznie to wszystko trwało, więc przepisałam, zmieniłam sobie ten termin. Już jestem po otworzeniu teczki, zresztą już jestem też po teoretycznym egzaminie na prawo jazdy. Za 2 dni mam praktyczny. Tak samo właśnie w Victoriaville, bo gdy zdałam egzamin teoretyczny na prawko, wtedy dopiero mogłam się zapisać na praktyczny. Tak jakby system odblokował mi dopiero tą możliwość sprawdzenia kolejnych terminów. No i okazało się, że pierwszy termin jakiś tam tutaj na terenie Montrealu to jest grudzień, a jest teraz, dzisiaj jest 15 października mamy, więc 1,5 miesiąca, więc znowu myślałam, Boże, znowu. I mówię, no to proszę mi sprawdzić Victoriaville. Sprawdził pan i za 5 dni. To idealnie. Pasowało mi to idealnie.
Więc tym sposobem szybciutko sobie załatwię prawo jazdy. Mam nadzieję, że zdam. Za pierwszym razem tutaj na tym egzaminie trzeba się bardzo dużo oglądać, sprawdzać martwe punkty i tak dalej. Więc mam nadzieję, że zdam. No i co? Także jestem teraz już na tym etapie. Jak już zdecydowałam w końcu, że zostaję jednak w Montrealu, zaczęłam szukać pracy. Już wiedziałam na 100%, że mogę pracować na tym prawku swoim. Zaczęłam szukać pracy, zaczęłam jeździć po firmach tutaj w obrębie Montrealu, ale wszyscy mi mówili: okej, świetnie, super, masz fajne doświadczenie i tak dalej. A jak mówiłam, że mam to polskie prawo jazdy, jestem w trakcie wymiany, ale mam polskie prawo jazdy, ale można na nim jeździć, rzeczywiście podobała mi ustawa, na podstawie której która stwierdza, że można jeździć. To oni mówi: okej, no to trzeba by było sprawdzić, no nie wiem, i wiecie. Żaden człowiek, który nie jest jakimś takim decydującą osobą w firmie, nie podjął tego wyzwania, żeby sprawdzić, ani decyzji w ogóle, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku. Wszyscy mówią: no tak, będziesz mieć to kanadyjskie prawo jazdy, to zadzwoń do nas i mamy pracę dla ciebie. Wszyscy absolutnie: no tak, będziesz mieć to kanadyjskie prawo jazdy już, to zadzwoń do nas, odezwij się do nas. No i w końcu stwierdziłam: dobra, głową muru nie przebiję. Żaden człowiek zajmujący się rekrutacją kierowców, który nie jest już bardzo wysoko w firmie, nie podejmie takiej decyzji, nie będzie nawet się fatygował, żeby sprawdzić to, no bo pewnie też może nie ma takiej władzy, albo nie wiem. I w końcu stwierdziłam, że dobra, trzeba schować honor, dumę swoją do kieszeni tym razem i trzeba poszukać kogoś, skorzystać ze znajomości, kogoś, dzięki komu będę mogła od razu bezpośrednio z szefem firmy rozmawiać, bo tylko szef firmy tak naprawdę może podjąć taką decyzję i będzie chciał sprawdzić tą informację albo i nie, więc w końcu poprosiłam Rafała. Rafała pewnie większość Was zna, kto nie zna, to zapraszam na jego kanał. Rafał to jest kierowca, który jeździ to już chyba z 10 lat w firmie, po Kanadzie jeździ pewnie jeszcze więcej. I stwierdziłam, że właśnie spróbuję w jego firmie, więc Rafał tak naprawdę od samego początku oferował mi pomoc, ale ja byłam taka, że nie, ja chcę wszystko sobie sama załatwić. No ale w tym przypadku stwierdziłam: no dobra, kasa mi ucieka, szkoda mi tych pieniędzy, które zarabiałam w Polsce. Tutaj wiadomo, że wszystko jest tak jakby 3 razy drożej. Ceny są takie same mniej więcej jak w Polsce, tylko że w dolarach. Więc stwierdziłam: dobrze, ja nie chcę stracić tego czasu, bo jeżeli ta wymiana prawa jazdy potrwa mi jakieś 2 miesiące, to przez 2 miesiące, nie wiem, albo wrócę do Polski, co się kiepsko, to coś tak pół na pół kalkulowało i pojeżdżę trochę jeszcze na gabarytach, żeby tego czasu nie tracić. No ale wiadomo, że bilety są drogie, albo co, 2 miesiące, a szkoda mi było bardzo, bo mam pozwolenie na pracę na rok i 2 miesiące z tego wyjąć jazdy, to już jest 2 miesiące jazdy mniej, więc stwierdziłam: no dobra, będę mogła jeździć po Kanadzie, tylko i wyłącznie na tym prawku, no ale ten czas będę mogła spędzić na nauczenie się tego sprzętu, poznanie tego sprzętu, dobre, tak, że jak już będę miała prawko, będę już czuła się pewniej w tym sprzęcie. Jak wiadomo, każdy sprzęt jest inny i trzeba go poznać. Także Rafał akurat przyjechał wtedy z Polski z wakacji i poszliśmy do jego firmy, do szefa. I szef tak samo na początku powiedział: nie ma mowy, nie mogę tego zrobić, no way. No i wtedy dopiero potrzeba właśnie było kogoś, kto potwierdził, kogo szef już dobrze znał, miał zaufanie i kto by potwierdził, że rzeczywiście tak jest, że po pierwsze jeździłam rzeczywiście już tyle lat i też jeździłam na gabarytach, i po drugie, że rzeczywiście prawo tak mówi, że można na tym jeździć. Więc dopiero wtedy jego szef się zdecydował zadzwonić do swoich ludzi od ubezpieczenia i w zasadzie od tego wszystko zależało, czy będę przyjęta, czy nie będę przyjęta, czy rzeczywiście można. A wiadomo, ubezpieczyciel oczywiście musiał to tak sprawdzić, że no bo wiadomo, jak jest z ubezpieczeniami. Więc co? Więc zostawiłam oczywiście swoje CV, swój list, jak to się nazywa, referencyjny z TAG. No i co? No i tyle. No i pojechałam do domu. A później po południu szef zadzwonił do mnie, żebym przyjechała następnego dnia. Czyli już wiedziałam, że ubezpieczalnia nie ma nic przeciwko, żeby właśnie zadzwonić, żeby zatrudnić człowieka z polskim prawo jazdy. Czyli to jest żywy dowód na to, że można tak jeździć rzeczywiście. Jakby komuś dalej było mało. No i co?
No i następnego dnia przyjechałam do firmy, miałam test ciężarówki, czy test jazdy, z cofania i tak dalej, który sam szef mi stwierdził, że on będzie sprawdzić, czy potrafię jeździć, czy nie. To było dla mnie takie strasznie dziwne, bo kurczę, ja jeżdżę, przywiozłam tyle tych śmigieł i jeździłam sprzętem ciężkim, specjalistycznym. Przyjeżdżam tutaj na taki, no to jest króciutki zestaw. No, tutaj wszystkim się wydawało, że przychodzą, ale u nas te ciężarówki są takie wielkie, takie długie, u was w europejskie są małe, krótkie. Myślę, Boże. Jeździłam ciężarówką, która jest kilka razy dłuższa, ale no, rozumiem, z czego to wynika oczywiście, nie? Ale no, dla mnie to było dalej dziwne. Więc pocofałam tutaj trochę, nic specjalnego takiego nie było na tym teście. Pocofałam, też musiałam pokazać, czym jeździłam. No i co? No na chłodni też chwilkę jeździłam w Essersie z lekami. To tutaj też mają Thermo Kingi i Curry, więc tam te chłodnie są to praktycznie takie same jak te w Europie, więc z tym nie potrzebowałam też nic, żadnego przeszkolenia. No ale tak czy tak, co? Tak czy tak? To był piątek, tak, czyli od poniedziałku zaczęłam swoją pracę. Rozpoczęcie mojej pracy wyglądało tak, że jeździłam w podwójnej obsadzie z panią, która tutaj jeździ i całe szkolenie było po to właśnie, żeby po pierwsze zapoznała się z Montrealem, który Montreal jest cały w ogóle w budowie. Naprawdę jest cały w budowie i są straszliwe dziury. Ale i po to, żeby pokazać, którymi trasami można jeździć ciężarówką, którymi nie. No i przede wszystkim po to, żebym od razu już wiedziała tych najbardziej tych takich klientów, do których firma jeździ najczęściej, żebym za pierwszym razem nie musiała szukać gdzie, co i jak. Tylko żeby od razu to było takie szybkie, nie? Takie płynne od razu, jak inni kierowcy jeżdżą, że wiesz od razu gdzie jechać, którym wjazdem wjechać, gdzie, co i jak, gdzie uderzać, żeby nie szukać niczego. Więc przez pierwsze 2 dni jeździłam z boku na fotelu, później przez drugie 2 dni z kolei ja cały czas prowadziłam, no i zapewne zapytali się później tej pani, czy potrafię jeździć, czy nie potrafię jeździć, czy potrafię tym cofać i pewnie takie tam rzeczy. No i w piątek już jeździłam sama, bo ta pani miała akurat wolny dzień, jeździłam sama, no i później już w piątek podpisałam papiery, zostałam oficjalnie zatrudniona i zaczęłam jeździć sama tą ciężarówką. Dostałam tą ciężarówkę już właśnie dłuższą, bo ta ciężarówka na miasto to była taka typowo króciutka, bez slipera. Ta już jest taka dłuższa z sliperem. Nie jest to jeszcze to największe Volvo, ale już tak dla mnie przejście z europejskiej ciężarówki na tą amerykańską to już jest bardzo dużo miejsca. No i co? I tak sobie jeżdżę po mieście. Cały czas po mieście. Czasami mnie puszczają do Toronto. Toronto jest 600 km, to już mam wtedy wielką frajdę, że w końcu się gdzieś przejadę, jakieś kilometry zrobię. No i co? No i tyle by to było. Jazda po mieście to jest coś, czego bardzo nie lubię. I takie kręcenie się wokół komina i przypinanie naczep ciągłe, chociaż tutaj te naczepy są zadbane i naprawdę wszystko fajnie chodzi. No ale mimo wszystko i tak to nie jest moja wymarzona praca, ale ja mam przezłotą cierpliwość i ja jestem tak bardzo spokojna i uparta w dążeniu do swojego celu, że dla mnie to jest absolutnie żaden problem. Ja sobie pojeżdżę, ja swoje przeczekam, już tyle lat czekałam. To jest takie jeżdżenie po mieście przez miesiąc, przez 2 miesiące, czy może nawet i trochę więcej, ale to już jest nic. Wykorzystuję to właśnie typowo do poznania sprzętu, bo jednak troszeczkę inaczej się to wszystko prowadzi. Inaczej zachowuje, tutaj się też jeździ szybciej, no naczepy też są inne, nie chodzi mi o to, że są dłuższe, ale są takie lżejsze przy tej całej swojej długości, więc się bardzo poddają. No i przesuwanie osi, i tutaj się przesuwa osie, no ale to przesuwanie osi działa mniej więcej tak samo jak rozciąganie tunelu w Dłużycy, którym jeździłam, więc to jest takiego. Ale to jest jeszcze prostsza wersja, bo nie trzeba chodzić, zamykać, tylko wystarczy, że się wpuści powietrze do naczepy, od razu się zamek tam zamyka i zaskakuje i tyle. Także nie ma tu nic takiego trudnego, jeżeli chodzi o jazdę taką ciężarówką. No chłodnia też jeździłam taką chłodnią. No te chłodnie są nawet jeszcze prostsze, bo nie mają tutaj drukarek, nie robi się żadnych wydruków, więc też spoko, jeżeli chodzi o jazdę właśnie taką ciężarówką z długim przodem. To co? To bym porównała do jazdy osobówką.
gdyby tak kierowcy może się czasami zastanawiają, jak to jest z tą jazdą ciężarówką właśnie z tym nosem. Czy to jest jakiś problem? Jeżeli chodzi o jazdę, manewrowanie do przodu, to nie ma żadnego problemu, bo to tak samo się jakoś automatycznie wyczuwa jak w osobówce. No, osobówki też mają długie przody i wszyscy jeżdżą i nie zahaczają przy manewrach. Jeżeli chodzi o cofanie, to już rzeczywiście trzeba dużo bardziej uważać, bo już nie ma tych takich lusterek, które ci pokazują, jak w europejskich ciężarówkach, ile dosłownie jeszcze tam masz przodu i można sobie na centymetr dosłownie dojechać do przeszkody. W jakichś ciastych miejscach, no tutaj tego już się nie widzi i to jest utrudnienie. No, są rury, no wiadomo, ale nie po to są rury, żeby gdzieś tam szurać po jakichś murkach czy po jakichś przeszkodach, więc trzeba brać poprawkę na to, no trzeba sobie wychodzić, czasami popatrzeć. Chociaż tutaj tak naprawdę do tej pory miałam tylko 2 razy takie ciasne miejsca, gdzie cofałam dalej na lewe lusterko, ale musiałam sobie wychodzić, popatrzeć, ile mam tam z przodu jeszcze rogiem, bo miałam murek, czy też miałam właśnie naczepę i musiałam tak na styki iść, więc wychodziłam sobie popatrzeć, żeby niczego zarysować. A reszta, no to spoko. To wszystko pewnie, nie? I co jeszcze? To chyba było tyle. Teraz jak już jeszcze czeka mnie taki intensywny okres, jeżeli chodzi o właśnie wymianę prawka. Mam nadzieję, że zdam te egzamin na prawo jazdy praktyczny we wtorek. Później będę musiała zrobić badania już pod tą ciężarówkę, no i wtedy znowu teoretyczny pod ciężarówkę i praktyczny ciężarówkę. No mam nadzieję, że tutaj okresy oczekiwania będą już dużo krótsze, bo jednak na pewno ta liczba chętnych na egzaminy na kierowcę ciężarowego jest o wiele, wiele mniejsza. Więc mam nadzieję, że to pójdzie jak najszybciej i zacznę jeździć za stanem. A póki co będę sobie jeździć po mieście. No i tyle. Nie mieszkam na razie w ciężarówce, gdybyście też byli ciekawi, mieszkam na razie, wynajmuję sobie jakiś tam pokój na obrzeżach Montrealu, tak naprawdę po drugiej stronie rzeki już, po drugiej stronie wyspy. Więc mam kawałek codziennie do dojazdu, niestety, no ale jak już się zdecydowałam tutaj na to, gdy już się zdecydowałam na to, że zostaję w Montrealu, potrzebowałam jakiegoś pokoju dosłownie z dnia na dzień. No, a większość pokoi akurat było wtedy dostępnych od października. Więc po prostu wzięłam co było, no było tam, niestety trochę daleko, ale było, ale już mi szkoda było też kasy na wydawanie na hotele i motele, pomimo tego, że starałam się zawsze szukać jakichś tanich, no ale mimo wszystko dalej to była wyższa cena niż miesięcznie wynajmowanie pokoju. No i tyle, ale gdy zacznę już jeździć do Stanów, to zamierzam jeździć non-stop, bez przerwy i żyć w ciężarówce, nie będę już wynajmować niczego. No i co? Byłoby tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kolejne filmy już będą na pewno dużo, dużo częściej. No i co? Jeszcze Wam pokażę ciężarówkę na koniec. No właśnie, i oczywiście musiałam sobie tutaj też kupić samochód. To była jedna z rzeczy, które też zajęły mi trochę czasu, ale udało mi się go fajnie kupić, więc musiałam kupić, bo jakbym miała dojeżdżać do pracy. A tutaj jest moje Volvko. Jeżdżę Volvem. Z przodu szczerze powiedziawszy mi się nie podoba, ale z boku się ładnie prezentuje. Z boku teraz Wam nie pokażę, jak wygląda, bo stoi wyparkowany w rajce. Tak. Wam nie pokażę, ale takie moje Volvo. W następnych filmach Wam pokażę więcej. Więc... O, tak to zrobimy. Więc... Dobrze się patrzę? O, teraz jest ok. Więc dziękuję Wam za uwagę i do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć!